Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Feniks. Tym razem jeszcze raz wróżenie z włosów, ale będzie to od dawna nieodwiedzany Opticalart. Widzimy, że często ma live'a. Ostatni live tutaj miał chyba 6-7 godzin na jakimś ważnym przebiciu, także no nie wiem. Wiem, że wiele osób z Was pisało i na mailach, i na komentarzach, czy można, bo te spadki się zaczynają, jeszcze raz podać Opticalarta. Także nie ma problemu, ten 10-minutowy film przetłumaczymy na szybko. Pamiętajcie, że ja się z tym nie męczę, więc to nie jest jakieś, nie wiem, nie wiadomo, jakaś trudna audycja do mnie do zrobienia. To jest 30 minut z wkładem własnym, więc na spokojnie zobaczymy. Dajcie znać, czy nadal śledzicie, bo wiem, że niektórzy na Patronite nadal go śledzą i nieźle na tym wychodzą. Niektórzy w ogóle już się obrazili na Opticalarta, bo gdzie jest to $3000, także dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie, a my sobie tutaj oglądniemy razem tą audycję. I witam Was. Chciałem tylko szybki update dodać na temat Bitcoina, co się dzieje. Pamiętajcie, że ta audycja została nagrana z 16-18 godzin temu, czyli powiedzmy w środę wieczorem. I chcę Wam pokazać prawdopodobne scenariusze, na których ja tutaj gram. I did a live stream when we were approaching this yellow ring. Mieliśmy też live'a, jak przechodziliśmy ten jeden okręg. And this green ring, and that is this one right here. I'll put a link to this in the description right now. Dokładnie mamy tutaj w opisie, gdzie to było. I'll put a link to the description. I'll put a link up top right now. But basically, this live stream, every time we approach one of these rings, Za każdym razem, kiedy dochodzimy do tego okręgu, robię wtedy live stream, czyli live'a na żywo, żebyście wiedzieli, że jest interakcja właśnie z tymi okręgami. When I started this live stream, as we approached this yellow ring, we pushed up. We crossed over, it was kind of... I kiedy doszliśmy do tego okręgu, właśnie widzimy, że doszliśmy z tą ceną i wyszliśmy górą. A pivot point, and it was going to take a while before we got to this ring. I did have a video up. I had some Journey playing on my TV and got a copyright strike, so I had to delete the video. Musiałem usunąć wideo tak czy tak, bo coś grało na telewizorze z tyłu i miałem atak copyright, czyli że po prostu łamie zasady własności intelektualnej. When we approach this ring, but you can see that in this right here, you can see when we actually hit this ring. I widzicie, jak doszliśmy do tego okręgu, price started coming down. Cena zaczęła spadać. So these rings are just pivot points. That's all they are. Te wszystkie okręgi, które tutaj zarysowuję, to są tylko okręgi, które powodują, że cena idzie albo w górę, albo w dół. I wtedy, back here, you can see that price totally respected this yellow fib circle. Widzimy, że cena respektowała ten żółty okrąg. You can see it pushed price down. We broke through it. Cena poszła jeszcze niżej, zaraz po tym okręgu, nie od razu, bo widzimy, że to były załamania pomiędzy drugim okręgiem, trzeba dodać. When we approached it here, it dipped down and then it was a pivot up. It wasn't much of a pivot, but that... I kiedy doszliśmy do kolejnego okręgu, nie było może zmiany trendu takiego okręgu czy zmiany ceny, ale widzimy, że była interakcja z ceną. It doesn't mean later on it won't play a role. Right here it pushed price up when it... I w kolejnym okręgu widzimy, że cena poszła wyżej. As soon as it crossed it, it shot up. And right here you got a small pivot up, but this green ring, this was a pivot point to push price down. So I potem mieliśmy ten zielony okręg, gdzie poszliśmy z tą ceną jeszcze niżej. Again, it's always smart to pay attention when you approach these rings, because if you're heading up and all of a sudden you're approaching one of these rings that played a role further back to the left. I jeżeli idziemy w górę i nagle dochodzimy do powiedzmy jednego z tych okręgów, there's a possibility it can play a role when you hit it, and that's exactly. I jest bardzo duże prawdopodobieństwo,
że kiedy uderzymy w ten okręg, cena właśnie ma zmienić kierunek lub ustanowić nowy kierunek lub podążać starym. I tak się zdarzyło na tym zielonym okręgu, gdzie doszliśmy do tej ceny i poszliśmy z ceną jeszcze niżej. So that's how you should play these. Just Także tak powinniśmy grać na nich. you do what you're doing, but when you approach a ring, pay attention to it because something could potentially happen here. I potencjalnie na tych okręgach można zagrać. O co mu chodzi tutaj? Ja już wytłumaczę za niego. Wiadomo, że nie jest w stanie żaden analityk techniczny pokazać nam, gdzie dokładnie cena będzie za tydzień, na okręgu, czy nawet na figurze świniolisa, jak to miał Mike Satoshi u siebie. Tak? Nikt nie jest w stanie pokazać ceny, ale można ewentualnie używać tych wykresów do tego, żeby na przykład wejść w longa lub w shorta na małym stop lossie. Powiedzmy, jak mamy tutaj, dochodzimy do tego okręgu, widzimy, że cena podąża za właśnie kolejnym okręgiem, idzie w górę, no to wtedy na małym stop lossie wchodzimy na longu. Tak samo jak to się wydarzyło tutaj. Widzimy, że cena uderza niżej, to wtedy na przecięciu tej linii okręgu, o to mu chodzi. On nie jest w stanie przewidzieć, czy idzie w górę, czy idzie w dół. Dlatego troszeczkę zmienił ostatnio taktykę z tego, co widzę, bo zawsze mówił, idziemy do 3000 od razu. Nie, teraz mówi po prostu, że na każdych z tych okręgów cena powinna mieć albo robić jakieś znaczenie, jakoś odwrócenie trendu lub pójść jeszcze raz wyżej. I wtedy można ewentualnie zagrać. I nie zawsze to też będzie sukcesywne, dlatego zawsze ustawiamy stop lossa. So this gave you a perfect time to watch and pay attention to see if the trajectory was going to change, and it did just that. For those who are doing leverage trading, this is not financial advice. Dla tych, którzy grają na dźwigni, to nie jest oczywiście podpowiedź dla finansowa. I've read a comment where somebody, I guess they did a leverage position. I don't know where they started, but they did it all the way up to 11,297. I znam osoby, które osobiście grały, powiedzmy, na tej strategii, doszli do $11,000 na dźwigni, Where I said we could potentially go gdzie możemy potencjalnie iść. if we stayed in this formation. I imagine there's more profit to be made if you do a leveraged trade. Wydaje mi się, że więcej oczywiście jest momentu do zarobienia tutaj na dźwigni. You know, the higher the gap in price, or the longer you go, the more you can make, I imagine. Plus, Im większa, powiedzmy, cena, różnica w cenie, tym więcej możesz uzyskać ewentualnie, more leverage on top of that. bo mamy właśnie tą dźwignię. But it seems Ja tylko dodam, żeby uważać z tą dźwignią, tak? like the safer trade because there's no way to know if price is going to go all the way up to this point. I nie jesteśmy w stanie przewidzieć, że cena może wyjść górą, tym tunelem, który tutaj przed chwilą pokazywał. I mean, if you look at this chart, I mean, we hit this ring, we found resistance, came back to this ring. I jeżeli sobie spojrzymy na ten wykres, widzimy, że od jednego okręgu odbijamy się do drugiego. On tutaj pokazuje właśnie. Came up to this ring, then we came down, found support on this one. You would think we would have gone back up to this one. I właśnie, zobaczcie, to o czym on mówi, że też nie jest w stanie przewidzieć, że pójdziemy, jak już raz poszliśmy do góry, drugi raz do dolnych granic tego trójkąta, trzeci raz pójdziemy jeszcze wyżej. But we didn't. We got halfway up and then came Doszliśmy tylko do połowy back down. i znowuż spadliśmy niżej. We found support. You would think we'd go up to this next I teraz znaleźliśmy oczywiście linię wsparcia w kolejnym okresie. Myśleliśmy, że pójdziemy do właśnie kolejnego linii okręgu. ring. We did. It went straight up to I zrobiliśmy tak. this next ring. We came down to this one. So it only makes sense that it would go back up to this ring and get rejected and come back down. I wtedy miałby sens, gdybyśmy znowu doszli do tej linii okręgu niebieskiej, ale to się nie wydarzyło. But it pivoted and came back down early. So I guess what I'm saying is it makes sense to me. Some other people are doing this, and again, not financial advice, but it seems like the best thing to do is just play the pitchforks. If we're headed down, Czyli o co mu tutaj chodzi? Czyli mamy ewentualnie, to nie jest oczywiście to jest tylko jego opinia, tak? Czyli można grać na tych zmianach trendu pomiędzy pitchforkami, pomiędzy okręgami. do small leverage positions, you know, from line to line to line. Robić, powiedzmy, małą dźwignię od linii do linii. You know, if we move up, your next target is next line. If we Jeżeli podążamy wyżej, no to kolejny twój cel powinien być ta właśnie linia wyżej trendu. Nie zawsze tak jest. To wtedy może
warto ustawić trailing stop loss wtedy. Move down this next line. You can see the price has respected this pitchfork. Again, this is back from July 19th. And you can see how price has been respecting. I mean, it goes right up to this one. It didn't quite make it down to this one. It came back up and it shot right up to this middle one. You know, it didn't make it up, came back down, but when it did go up, went right to the next line. No i tutaj pokazuje właśnie, jakie są zależności z pitchforkami i sceną, która utrzymuje się pomiędzy tymi właśnie liniami pitchforka, czy powiedzmy fibami. Went to the next line, shot all the way up to this one, and then went to the next one. Went to this one, came down to this one, came down to this one. So, you know, it just seems like if you know which way you're going, I mean, if we're going up, then, you know, play it to the upside. Jeżeli widzisz, że cena idzie wyżej, to po prostu graj na wzroście. Because you have targets. Because it always Bo masz kolejne cele zaliczone, to znaczy pokazane na wykresie. hits it, I mean, to the tick. Comes down, moves right up to this one, comes down to this one. It didn't come, this is one time we didn't make it up to the top. But it just seems like this would be smart, just to, you know, you have exact targets. You know when to put in your trade. Widzimy wtedy, kiedy można wejść po potwierdzeniu, że idziemy niżej, nigdy przed, bo to jest najgorsze wejście. Powiedzmy, jak mamy formację trójkąta i wchodzimy na górnej granicy. Dopiero po potwierdzeniu, dopiero po odwróceniu trendu, na przykład jak schodzimy z tego trójkąta jeszcze niżej, albo po przebiciu tej górnej warstwy. Tak tutaj on proponuje, że tak powinno się grać, jego oczywiście zdaniem. And exactly when to get out. And then you can choose what kind of leverage you do. Again, I wouldn't do leverage trading because I think it's risky, but Ja bym nie robił na dźwigni, nie grałbym na dźwigni, bo wydaje mi się, że to jest za ryzykowne, on tutaj mówi. it just seems like that's a safer play. Smaller leverage positions. Ale jeżeli chodzi o małą dźwignię, to jeszcze można tutaj to zrozumieć. Because you can never know if it's going to make it all the way up to the target or not. Bo nigdy nie wiemy, czy tak naprawdę dojdzie do tego celu, wyżej czy nie. And you can see right now we are I teraz właśnie tak pomyślałem nad tym trailing stop lossie, bo wtedy stop loss jest automatycznie przestawiany w górę czy w dół w zależności od shorta i jeżeli jest odwrócenie trendu, no to likwiduje pozycję z małym wzrostem ewentualnie, z małym zarobkiem. dropping down. So this brings me to the two scenarios that I see playing out. I told everyone that this would be our next strong support. That was in this live stream. Mówiłem wcześniej, że 9700 to będzie nasz kolejny support. Wcześniej też tak mówił. Przynajmniej tydzień temu na poprzednich audycjach mówił, że będzie 9700, spadliśmy do 9700 akurat. Tu mu to wszystko wyszło. As we were coming down, I said your next strong support was this green line here, and the next strong support below that is the bottom of the wedge. And you can see when price broke down, it came right down to this green line in this pitchfork, right? I tak się zdarzyło. Widzieliśmy, że jak cena spadła z 10, ponad 10500, doszła do 9700 ponownie. Almost right to the tick. And it came back up, and now we're dropping down. I teraz widzimy, że spadamy jeszcze niżej. Pamiętajcie, że to jest cena ze wczoraj, także dzisiaj już mamy zupełnie inną cenę, powyżej 10 000, ale chciałbym wam pokazać, jakie jest jego myślenie. And I assume Mimo tego, że się tyle razy mylił, niektórzy używają tych wykresów do dzisiaj. Dlatego każdy może sprawdzić dla siebie, czy to działa. we're going to find support right here. Well, during this live stream, or during this video, we'll see what happens. But I wanted to give you two scenarios that can play out. We might find out which one of these scenarios is going to play out right now. But this is the more macro scale. I teraz chciałbym wam pokazać dwa scenariusze, jakie mogą się tutaj zarysować. Sprawdźmy teraz cena, jaka jest. Ok, średnia 10 198 $, czyli 10 200, niecałe. Wróćmy z powrotem, zobaczymy, czy przewidział. So what I see potentially playing out here is if we find support on this bottom line and this wedge. Jeżeli znajdziemy teraz właśnie linię wsparcia na tym najniższym punkcie, a tak się zdarzyło, bo 9700 niżej raczej nie zeszliśmy. So forgive me, I'm terrible with this brush, but here's what I see happening. I have these two lines here. This line is at 8500 and this line is at 8000. Kolejne linie wsparcia mam tutaj zarysowane na 8500 i $8000. So if we find support on this line right here in the bottom of this pennant formation. Jeżeli znajdziemy wsparcie na właśnie 9600, 9700, gdzie znaleźliśmy od wczoraj, bo widzimy, że poszliśmy wyżej, We could possibly move back up
and retest this ring where you can see we've already made contact 1, 2, 3 times. This will be the 4th time. I możemy dojść do tego okręgu, który już 4 razy będziemy testować. To jest jakieś 10,700. And you can see that this yellow ring right here is it's the part of the same fib circle. I mamy też te okręgi, które właśnie przesuwał, żeby wam pokazać. To jest też część tego samego FIBA. So if you can see right here, it pushed price down. We found support and moved up. It pivoted, came back down, found support. So if we move back up, I do believe we'll get rejected at this ring, just like. Jeżeli pójdziemy wyżej, powinniśmy zostać, jego zdaniem, odepchnięci od tej ceny, czyli zejść jeszcze niżej, 10,800 niecałe. Like we did 3 times already. And then on September, and between 31st of October and September 1st. I od 31 października, chyba mu się pomyliło, od 31 sierpnia do 1 września This ring is going to do what this ring did. It's going to push price down. Wydaje mi się, że ten okręg będzie robił to, co robił do tej pory, czyli zrzuci tą cenę niżej. And if you go the distance from the top to the bottom, jeżeli sprawdzimy dystans pomiędzy górą i dołem tego trójkąta, again, if you're bullish and you break to the upside, your target is 14,712. But jeżeli jesteś pozytywnie nastawiony, twój target będzie 14,700. I do believe it's going to push us down. Ale wydaje mi się, że raczej zejdziemy niżej z ceną. So that target takes you down to 6,600. Do około 6,646. There's going to be a lot of buying. I teraz tak, wy dostajecie taką informację i każdy z was myśli, czekam na to 6,600, który powiedział Opticalart. Ale należy się zastanowić nad tymi okręgami, czy zarysowanymi formacjami, które są do tej pory po drodze. Więc wiadomo, jeżeli nie zejdzie do tej ceny, to może zatrzymać się na niektórych formacjach. I o to mu chodzi, że wcześniej mówił bardzo ostro, nadal uważa, że powinien Bitcoin spaść do 1800-2500, gdzie to jest marzenie chyba tych wszystkich, którzy nie zakupili jeszcze Bitcoina, ale widzimy, że granie jest tutaj na potwierdzeniu jakiejś formacji, powiedzmy jakiegoś FIBA. Buying pressure. And there's a lot of trading here, but there's going to be a lot of buying pressure between 8,000 and 8,500. So I pomiędzy 8 a 8,500 będziemy mieć bardzo dużo zakupucholików, którzy będą tutaj wchodzić, bo mieliśmy wcześniej bardzo dużą interakcję z ceną w tych granicach. what I see taking place, scenario number 1 that I'm showing you now, is that we'll get rejected here. This ring will push us down. I dojdziemy do tych 10,700, na tym okręgu pójdziemy jeszcze niżej, And at this point, between these two lines here, there's going to be so much buying pressure. gdzie pomiędzy tymi dwoma liniami 8,500 będzie bardzo dużo presji zakupowej. We're not going to make it down to this target. Nie wydaje mu się, że wzejdziemy poniżej tej ceny 8. So price will get pushed back up, and we will find where we currently. I cena będzie z powrotem tutaj odwracała się do granic 10,200. And you can see this line right here. This is the same line that connects our previous bear market to our current bear market. I to jest ta linia, która łączy poprzednią bessę właśnie z tą teraz. This line happens to be right where we capitulated. You can see it was strong resistance. Czyli jak zeszliśmy z 6,000 na 3, Support, resistance, resistance, support, gdzie parę razy mieliśmy to linię wsparcia, linię oporu. support. Hopefully, again, this depends. So this will become resistance. Także to może być nasza linia oporu tym razem. And then, as price moves up and hit this point, that's when I think we'll get rejected, and then we'll come back down and hit these levels of support. I dopiero wtedy, jeżeli będziemy tą cenę mieć odrzuconą, nie wyjdziemy górą, będzie tutaj spadek do granic 7,000, jego zdaniem. And continue down I niżej na kolejnym FIBie. until we find where our next bottom is. Dopóki znajdziemy, gdzie najniższa cena kolejna tutaj się wydarzy. So, that's why I called this a ring of capitulation, because after this point, Dlatego nazywam ten okręg okręgiem kapitulacji, bo ten okręg spowodował zaczęcie tej jednej większej korekty, nie w linii prostej w 2 dni, tak jak niektórzy sobie wyobrażają, czy
w pół miesiąca, tylko początek. On mówił dużo wcześniej, z tego co pamiętam. Nie chciałbym go bronić, że powyżej 12,200 nie powinniśmy wyjść. No i tutaj nie wyszliśmy od tego momentu, gdzie on tutaj jasno zaznaczył, że wyszliśmy oczywiście też dużo razy się mylił, tak? Na początku czerwca mówił, że spadniemy już wtedy do 6. Także z dwóch stron płotu trzeba brać każdego analityka technicznego i wtedy zdecydować, czy faktycznie pomaga, czy nie. We start our trajectory going down where we have smaller dumps, they turn into larger dumps until we have, our actual capitulation, which brings us down to find out how low we're going to go before we start moving back up. So that's scenario number 1. To jest scenariusz numer 1. If we hold support and move back up, then September 1st is when I expect us to come down. 1 września to jest właśnie ten czas, gdzie myśli, że będzie tutaj ten spadek w granicach 8000. 1 września to ile tu mamy? Tydzień. So if that does not play out, the next scenario, jeżeli to nie wyjdzie, kolejny scenariusz, if I can delete this. i teraz każdy z was myśli, no to jak ja mam grać? W górę, w dół? No, nikt nie jest w stanie przewidzieć tej ceny, tylko widzicie, na jakich fibach może iść ewentualna zmiana ceny. So the other scenario is that we do not find support and we just break right through here, right through this bottom line in this wedge. Jeżeli nie znajdziemy linii wsparcia i od razu spadniemy poniżej 9700, then basically it's the same thing, it just happens sooner. po prostu mamy tą samą rzecz, tylko zdarzy się dużo szybciej. We'll come down, the buying pressure here will push us up, we'll come up, we'll test this resistance. I widzimy, że ta cena, presja nas jeszcze doprowadzi jeszcze raz w te granice, czyli zejdziemy do 8, dojdziemy jeszcze raz do 9800. This will be around 9,834, and then we'll get rejected, and then we'll start coming down. I wtedy będziemy spadać do tych granic 7000. And we'll start retesting and find out where we put our next bottom in. So those are the two scenarios I see. To są dwa scenariusze, które zakłada. Oczywiście jest trzeci scenariusz, idziemy w górę do 20 000 w powiedzmy tydzień lub 2, o którym on nie mówi, bo nie uważa, że tak jest, może się mylić. Playing out. But I do believe that everybody's going to be buying in either at 8,000, 8,500. I wydaje mi się, że bardzo dużo będzie zakupów w granicach 8,8500. And I do think that it'll get rejected at this I na 10,200, 10,500 będziemy znowu mieli odwrócenie, bo nie będzie za dużo tego wolumenu do popchnięcia tej ceny jeszcze wyżej. this line here that was strong support and resistance. But yeah, I just wanted to cover that, or just let you know what I'm expecting to play out. Okej, czyli mamy tutaj, jak myśli Opticalart. Dajcie znać, co wy myślicie. Jak zawsze czekam na wasze komentarze. Jeszcze nie doszedłem do tych z poprzedniej audycji. Feniks musiał się troszeczkę wyspać, chyba z 4,5 godziny. I teraz zabiera się za Dzień Dobry Krypto, a już niedługo pierwsza audycja CEO Hunter. Także na spokojnie na pewno będziecie wiedzieć. I podam też, jaki to będzie projekt. Także dziękuję za wszystko. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.